projekt identyfikacji wizualnej UpToDate Festival 2018, zrealizowany w 2018 roku, od początku mniej więcej roku do września. Później zrealizowaliśmy też kolejne edycje 2019-2020, ale jakby ta pierwsza była taka najbardziej istotna dla nas. UpToDate Festival od zawsze był bardzo taki handmade'owy, wszystko tam wszyscy robili ręcznie, jakby to nie jest ogromny festiwal, więc nie ma gigantycznych budżetów na produkcję, więc jakby chcieliśmy się odwołać do takiego DIY, do jakby sceny muzyki elektronicznej, techno z lat 90., gdzie faktycznie plakaty, ulotki na imprezy robiło się samemu, wycinało się różne skrawki z papieru i sklejało się w całość. Chodziło się do punktu ksero, żeby to powiedzieć na więcej egzemplarzy. Jakby wykorzystaliśmy ten pomysł, to nawiązanie, zrobiliśmy identyfikację, która była w 100% zrobiona ręcznie. Projektowaliśmy wektorową grafikę na komputerze, drukowaliśmy to, sferowaliśmy to kilka razy, później skanowaliśmy, robiliśmy obróbkę kolorystyczną i jakby tak powstawały layouty cyfrowe. Natomiast rzeczy drukowane były faktycznie drukowane na takim żółtym papierze ksero, takim bardzo charakterystycznym dla lat 90. i wszystkich punktów ksero na uczelniach. Więc jakby projekt był ogromny, no, trwał ponad pół roku, zrobiliśmy około 300 różnych nośników, wszystkie były w ten sposób tworzone, więc to były setki godzin przy kserze, przy skanerze. Jest taki bardzo nietypowy, bardzo pracochłonny projekt, ale też jakby pozwalający trochę poszaleć i zrobić coś niekoniecznie od linijki, zrobić to po prostu inaczej niż wszystko, trochę popchnąć gdzieś tam dalej kwestię identyfikacji wizualnej festiwalu, tak? Coś, co zawsze było bardzo kolorowe i wektorowe, a my to sprowadziliśmy do czegoś takiego mocno mono, z jednym kolorem tła i zrobionym za to jakby przy użyciu nożyczek i kleju i papieru ksero. Ta identyfikacja w najmniejszych detalach miała nawiązywać właśnie do takiego handmade'u lat 90., łącznie z tym, jakich fontów użyliśmy, czyli na przykład Times New Roman, font, który gdzieś tam bardzo często w Wordzie każdy miał i te różne materiały, które powstawały, często nie były robione w programach graficznych, więc jakby mieliśmy takie zabiegi typu nazwa festiwalu zapisane UpToDate Festival Białystok, gdzie na przykład ta ełka jakby była innym fontem, co wyglądało jakbyśmy nie mieli tego polskiego znaku w danym foncie. Więc takie zabiegi w detalach. Same jakby kwestia obróbki zdjęć, one były mocno takie surowe. Te layouty drukowaliśmy na naszej zwykłej biurowej drukarce. One później były wielokrotnie kserowane i to w ten sposób, że robiliśmy ksero z ksero, a kolejne z jeszcze kolejnego ksero, więc jakby za każdym razem ta jakość była gorsza, jakby pojawiały się jakieś różne artefakty, rozmazania, takie cienie stonera, bo to była po prostu taka najzwyklejsza biurowa kserokopiarka. Następnie to było skanowane i jakby już w Photoshopie dodawaliśmy po prostu na przykład żółty kolor tła, tak, bo jakby no robiliśmy to na białym papierze, a później jakby mieliśmy odtworzyć ten żółty, więc jakby następnie to już było cyfrowo obrabiane pod jakby konkretne formaty digitalowe i tak powstawały wszystkie posty na Facebooka, wszystkie materiały drukowane, nawet robiliśmy animacje w ten sposób, więc zrobienie animacji poklatkowej na kserze no jest taką dosyć pracochłonną rzeczą, bo faktycznie musieliśmy najpierw oczywiście zaprojektować każdą klatkę, później te wszystkie klatki wydrukować, wielokrotnie skserować, zeskanować i na końcu poskładać, żeby to miało całość, więc jakby robiliśmy takie ilustracje, że faktycznie klej, nożyczki, drukarka to byli nasi przyjaciele w tym projekcie, więc jakby bardzo dużo ręcznej pracy, projekt zdecydowanie bardziej pracochłonny i czasochłonny niż jakikolwiek inny, który zrobiliśmy. Nad tym projektem na studiu pracował głównie Grzesiek Sołowiński, który od lat jest związany z jakby sceną muzyki elektronicznej w kraju, jakby projektował bardzo dużo różnych plakatów na imprezy, więc on jakby najbardziej czuł ten klimat i on jakby był autorem tego pomysłu i głównym realizatorem. Oczywiście jakby przy wsparciu innych osób z zespołu, bo też jakby pomagał Maciek Frymus i Adrian Spus również. Całość zorganizował Mariusz, który no, na nim była ta ciężka rola faktycznie dopilnowania, żeby te 300 zadań się wydarzyło na czas, łącznie z pozyskaniem kontentu od klienta. Więc no faktycznie w te 3-4 osoby pracowaliśmy nad tym projektem, z czego głównie jakby całą kreację zrobił Grzesiek sam. Tak? No to było ponad pół roku pracy, takiej prawie że nieprzerwanej, od jakby mniej więcej lutego, marca, gdzie festiwal jakby informuje o tym, jaka będzie data festiwalu, jaki będzie pierwszy line-up, po wrzesień, gdzie faktycznie festiwal się odbył, plus jakieś materiały pofestiwalowe. W tym projekcie zdecydowanie gdyby ta eksplozja kreacyjna była na pierwszym miejscu, nie było tu jakiegoś problemu do zadresowania.
Natomiast jak gdyby UpToDate zawsze kojarzył się z rzeczami robionymi ręcznie, tak? Oni jakby potrafili zbudować scenografię do takiego wizuala gdzieś tam w garażu, z różnych rzeczy pomalować wszystko farbą, robić zdjęcia, więc jakby oni zawsze sobie potrafili ubrudzić ręce, więc chcieliśmy koniecznie zrobić coś, co będzie jakby kontynuacją tego takiego dziedzictwa już tak naprawdę. I faktycznie zrobić to trochę inaczej, mniej jak gdyby materialnie, jak robili to do tej pory, ale nadal jak gdyby z taką dużą dozą ręcznej roboty. To jakby miało podkreślić też trochę zaangażowanie samych organizatorów festiwalu, gdzie faktycznie tam wszystko powstaje tak bardzo z serca, z pasji. To nie są ogromne międzynarodowe festiwale, które są wielkim biznesem, to jest po prostu taki butikowy festiwal, który jest robiony z sercem i z miłości do muzyki. Jedna wielka anegdota z tego projektu jest taka, że absolutnie każda poprawka, każda literówka, każda zmiana artysty w line-upie wymagała całego procesu od nowa, więc musieliśmy zmienić projekt, ponownie go drukować. Nie było do podmiany w Illustratorze czy w Photoshopie, więc absolutnie wszystko było tworzone wtedy od zera, więc wypadał artysta, trzeba było przerobić wszystkie materiały i jakby wszystkie wydrukować i skserować. To jest jakby jedna wielka rzecz, wielka anegdota. Druga trochę jakby pochodna to jest to, że jeden z partnerów dużych festiwalu nie do końca wiedział, jakie ma logo i używał jednego, ale jednak chciał później mieć inne, więc jakby to też się wiązało z tym, że musieliśmy te materiały wielokrotnie zmieniać, przedrukować, przekserować, czy to logo powiększać, zmniejszać, no wiadomo, takie tradycyjne rzeczy sponsorskie, także zawsze każdy sponsor chce mieć duże logo, no tylko w tym przypadku nie do końca rozumieli, że to wymaga od nas godzin po prostu ręcznej roboty, żeby to zmieniać za każdym razem, także tak. Ten projekt dał nam bardzo dużo przede wszystkim fanu i takiego rozerwania od powiedzmy bardzo takich komercyjnych zleceń. Na szczęście nie skończył nam się toner w kserokopiarce, jeszcze mamy sporo, jeszcze wystarczyło na kolejną edycję, więc jakby fajnym rezultatem było to, że zrobiliśmy kolejne 2 edycje festiwalu i myślę, że będziemy też pracować nad jeszcze kolejnymi. Mam nadzieję, bo to są bardzo ciekawe wydarzenia. Jeśli chodzi o takie kwestie biznesowe, to myślę, że to nie jest taka rzecz, która przynosi dużo klientów albo dużo rozgłosu, bo to jest też taki projekt dosyć trudny do docenienia. Ktoś musi faktycznie się mocno zagłębić, żeby zrozumieć, jak to powstawało, żeby jakby docenić jak gdyby faktycznie ten wkład pracy. To też jest ciężko trochę opowiedzieć, więc myślę, że bardzo wiele ludzi tak trochę przechodzi obojętnie obok niego, nie do końca rozumiejąc, co tam się wydarzyło. Zrobiliśmy łącznie 3 już festiwale, 3 lata z rzędu. Mam nadzieję, że będziemy pracować nad kolejnymi. Jeśli chodzi o jakby drugą edycję, to nieco zmieniliśmy ten key visual, tam się zmienił kolor, pojawiły się jakieś dodatkowe takie ręczne dopiski. Jeśli chodzi o edycję tegoroczną, to się zmieniło jakby zupełnie, tak? Już jest jakby już jest po prostu cyfrowe, już nie wykorzystujemy ksera, wykorzystujemy teraz z kolei zdjęcia takich fizycznych plafonów odlanych z betonu, które też jakby powstały ręcznie i na to jest jakby kładziona typografia, różne znaki i tak dalej. No, edycja tegoroczna była dużo mniejsza jednak ze względu na pandemię, więc też jakby tych materiałów powstało zdecydowanie mniej. Ale mam nadzieję, że będziemy jak gdyby kontynuować to w przyszłości i że edycję 2021 też będziemy mieli okazję przygotować w jakiś ciekawy sposób.